Dariusz Zieliński, prezes zarządu CECO Spółka z o.o. W CECO jestem od ponad 5 lat. To niedużej wielkości zakład mleczarski produkujący sery niedojrzewające i dojrzewające oraz produkt typowo dla B2B, koncentrant serwatki. Nie jesteśmy dużym graczem, ale bardzo jakościowym. Sery potrzebują spokoju, żeby dojrzeć i tak też wygląda tutaj codzienność. Dzięki transakcji, którą wykonaliśmy ponad 5 lat temu wspólnie z funduszem Avalon, jestem z moim kolegą z zarządu współwłaścicielem tejże spółki. Poprzedni właściciele, 2 osoby fizyczne, w którymś momencie doszły do wniosku, że chciałyby już skorzystać z owoców swojej pracy, a niestety ich dzieci nie były zainteresowane przejęciem schedy po rodzicach. I tak oto stworzyła się przestrzeń do przejęcia tej spółki przez fundusz. Pewnego dnia zadzwonił do mnie Michał Zawisza, partner Avalonu. Poprosił o spotkanie, ponieważ przyglądali się właśnie niewielkiej mleczarni w Wielkopolsce i chcieli, żebym im pomógł w ocenie jej sytuacji i perspektyw rozwoju. No i tak się potoczyły losy, że z funkcji doradcy stałem się docelowym szefem projektu, który po pomyślnym zamknięciu transakcji jako udziałowiec zaczął tutaj pracować. Ja nie pracowałem nigdy wcześniej w CECO i przyszedłem z zewnątrz, mając wiedzę branżową, bo przez kilka lat byłem dyrektorem finansowym w dużej francuskiej grupie Bongreux, natomiast nie znałem spółki z wewnątrz. Tą wiedzę wniósł mój kolega z zarządu, Andrzej Stecko, który w firmie pracuje od ponad 25 lat, więc zna każdą śrubkę, każdą maszynę. To jest jego dziecko. Pewne struktury, do których jesteśmy przyzwyczajeni, funkcjonując czy w korporacji, czy w spółkach portfelowych funduszu, w spółkach rodzinnych czasami w ogóle nie funkcjonują. Od podstaw tworzyliśmy controlling, rozwijaliśmy rachunkowość zarządczą, logistykę, no i dystrybucję. Jakby wnieśliśmy tutaj na pewno zupełnie inne spojrzenie na sprzedaż serów, już nie poprzez tylko administrowanie składanych zamówień, ale właśnie aktywne wyjście na rynek i budowanie marki Sery z Goliszewa. Przez ostatnie ponad 4 lata wydaliśmy ponad 20 milionów, z czego połowa była przeznaczona na zwiększenie możliwości produkcyjnych. I tak w przypadku serów niedojrzewających praktycznie potroiliśmy zastaną na wejściu moc produkcyjną. Uruchomiliśmy linię do plastrowania sera. To nam też umożliwiło wejście na zupełnie nowe obszary, jeżeli chodzi o dystrybucję. Generalnie relacje z funduszem można powiedzieć, że odbywają się na 2 płaszczyznach, dlatego że to, co wyróżnia tą strukturę naszą współwłaścicielską, to jest to, że mamy umowę inwestycyjną i tu jesteśmy partnerami w biznesie. Z drugiej strony my też realizujemy przyjęte założenia na poziomie spółki. Tutaj już mamy tą taką bieżącą, codzienną współpracę i muszę powiedzieć tak, dla osób, które przeszły do tej struktury, czy przeszłyby do takiej struktury z korporacji, na pewno jest dużo mniej raportowania, dużo więcej czasu poświęca się jednak na biznes operacyjny, na pewno jest mniej polityki. Fundusz wnosi w projekt know-how od strony finansowej, pomaga znaleźć bank finansujący, prowadzi te rozmowy bądź też w nich wspiera. Nie rości sobie pretensji do zarządzania obszarami, w których nie ma po prostu kompetencji. Bo od tego rzeczywiście jest ten etap budowania wspólnej umowy inwestycyjnej. Wtedy się poznajemy. My, kiedy już wchodzimy w projekt, każdy wie, co ma robić. Wiadomo, że w strukturze właścicielskiej znaczący udział jednak ma fundusz i w związku z tym ma też pewne oczekiwania. Jest to bardzo ciekawe przedsięwzięcie, ale na pewno nie dla każdego. Oczywiście zdarza się, że kolejny inwestor jest zainteresowany przejęciem spółki wraz z zespołem menedżerskim i kontynuacją przyjętej już strategii, ale trzeba tak naprawdę z tyłu głowy mieć gotowość na to, że to będzie koniec. Myślę, że stworzyliśmy tutaj naprawdę bardzo fajną organizację. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby pokazywać, że można budować kapitalnie z ludzką twarzą i myślę, że gdybyśmy się popytali pracowników, to by to moje domniemanie potwierdzili. To, co na koniec dnia udało się zbudować, to jak spółka dzisiaj wygląda po tych ponad 5 latach, to daje takie ogromne poczucie satysfakcji. Tylko anegdotę powiem, że koledzy z Avalonu obiecali mi, że zostanę milionerem, więc to był na pewno argument trudny do przebicia.